Witam Was, moi drodzy, w czytaniu na grudzień, ale też trochę takim czytaniu andrzejkowym. Chciałam zacząć od czegoś innego, ale podczas tasowania kart wyskoczyła mi ta oto karta wskazująca na otwartość. Także sądzę, że otwartość, pokazanie tego, jacy jesteśmy, będzie kluczowe dla grudnia, dla Andrzejek także. Będzie to kluczowe, jednocześnie zaznaczam, że karta nie jest ani odwrócona, ani w pozycji prostej. Ona jest tak jakby pomiędzy. Sądzę, że część z nas zdecyduje się na otwartość, część jednak nie, a część na taką częściową otwartość postanowi pokazać część siebie prawdziwie, a może reszty na razie nie pokazywać, zostawić coś dla siebie. Ważna w grudniu jest chłonność, akceptacja, życzliwość. Moi drodzy, czas świąteczny, tradycyjnie świąteczny, w którym możemy wystawić ręce i powiedzieć: niech te krople, niech te emocje, niech te dary spadają mi do rąk. Taki mamy przekaz ogólny. Poza tym, moi drodzy, niezależnie od tych emocji, które tutaj przed chwilą zostały zaznaczone, mamy jeszcze dwa tematy, które są mocniejsze i poważniejsze. Chociaż nie wiem, czy słowo poważniejsze jest słowem odpowiednim. Jeden z nich będzie mówił, że część z nas będzie miała takie poczucie, jakby zaciskała się nam pętla na szyi, jakby istniało ryzyko, że z każdym słowem, które wypowiadamy, mamy mniej powietrza i mniej możliwości, żeby wypowiedzieć kolejne słowo, ale możemy decydować się i tak to robić. Poza tym jeszcze temat inny, który myślę, że w jakimś sensie jest powiązany z tą otwartością, ale w taki dość przekorny sposób, jeżeli można by było w ten sposób się wyrazić. Ludzie wyciągają ręce, ponieważ chcą coś uzyskać, chcą coś dostać. Chcą, żeby im skapło. Część z nich tak by chciała. I sądzę, że w grudniu niejedna osoba będzie wypatrywała właśnie tego, żeby coś spadło im do rąk, i przyszło do mnie takie powiedzenie znane i względnie lubiane, że jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Także różne koperty z pieniędzmi, różne dary, różne skapywania będą istotne w grudniu. I część z nas postanawia być otwartymi na to, i wówczas nie ma w tym nic złego. Jednocześnie pytanie brzmi, na ile otwarci są ci, którzy wyciągają właśnie dłonie, żeby coś uzyskać, na ile jest to prawdziwa otwartość, na ile ona spotyka się z akceptacją, z życzliwością, na ile można coś otrzymać, a na ile jest to trochę wykrzywione i problematyczne z którejś ze stron, ponieważ różnie to może być. Moi drodzy, Wenus znajduje się w znaku koziorożca kawał czasu,
już na początku grudnia siedzi sobie spokojnie w koziorożcu. A koziorożec to znak materialistyczny, jeden z bardziej materialistycznych poza bykiem. Trzeba uważać, żeby coś z tą materią nie wydarzyło się negatywnego. Warto do materii podejść pozytywnie. Wenus w koziorożcu kocha materię, ale kocha ją, ponieważ jest to świadectwo wysiłku. Wenus w koziorożcu nie będzie cenić materii, która przyszła bez wysiłku. Dlatego symbolem są pieniądze w koziorożcu, które są wyrazem tego wysiłku, osiągnięcia i trudu, który został włożony. Także taki koziorożec może nie chcieć, nie być otwarty na to, żeby komuś coś podarować tak po prostu. Moi drodzy, niezależnie od tego mamy dwie karty, które są istotne dla nas wszystkich na grudzień. I chodzi o pewien powrót, teraz do mnie przychodzi powrót do domu, chociaż tego domu nie widać. Tak jakby część z nas chciała gdzieś wrócić, chciała gdzieś pojechać, ale jakby nie mogła znaleźć tego miejsca, jakby nie mogła ruszyć w tę stronę, z której była. To jest trójka buław, a nie szóstka mieczy, która też może mówić o różnego rodzaju podróżach. Ja widzę w tym pewną tęsknotę za podróżą, której nie udało się przeprowadzić do końca, a może nawet nie udało się rozpocząć, za planem, który gdzieś kiełkował, ale nie udało się go wcielić w życie, gdzieś ruszyć, nawet jeśli to był powrót do domu. To mógł być powrót do miejsca, w którym paradoksalnie nigdy nie byliśmy, ale moglibyśmy poczuć się w nim jak w domu. Może ktoś tego domu nigdy nie miał, może wypatrywał czegoś, co możliwe, że jest gdzieś daleko, gdzieś za horyzontem, ale jest nieosiągalne, czy było nieosiągalne i teraz to do nas przychodzi. Tego rodzaju tęsknota za czymś, czego się nie doświadczyło, może się pojawiać w wielu sercach, w wielu z nas. To może być taka myśl, która będzie gdzieś z tyłu głowy. Jedna ostra myśl, która nie będzie chciała dać się wyciąć, dać się usunąć, dać się przeanalizować i rozważyć. Ona po prostu tam będzie, jak taki kołek. Moi drodzy, większość z nas doświadczyło różnych traum, niezależnie od tego, jak rozumiemy to słowo. Czasem to są rzeczy, czy zdarzenia, które były właśnie czymś, co wydawało się niewielkie i mogło na przykład stanowić przeszkodę, żebyśmy w jakimś sensie wrócili do domu, wrócili do tego miejsca, które wypatrujemy, którego wypatrywaliśmy. To może być tęsknota za czymś, czego nie było, moi drodzy. Ale paradoksalnie w tej tęsknocie nie ma specjalnie wielu emocji. To jest głównie myśl, moi drodzy. To jest myśl.
Dorzucę jeszcze coś do tego obrazu. Tasuję karty z innej talii. Moi drodzy, tasuję je i one wypadają mi na podłogę. One wymykają mi się z rąk. Moi drodzy, czego nie było? Za czym trudny do wyrażenia i w nieświadomy sposób tęsknimy. Za czym tęsknimy, gdy wyjemy do księżyca? Co nas próbuje w nieświadomy sposób pochłonąć? Dlaczego nie jesteśmy tak otwarci, żeby pokazać swoją twarz? Czy dlatego, że ktoś lub coś chce nas złapać i pochłonąć? Czy w ten sposób chronimy się albo próbujemy chronić przed tym, co nas próbuje wciągnąć w mrok? Ale kierunek spojrzenia może być sensowny i właściwy. Można spoglądać w stronę światła, można przyglądać się tym emocjom, nawet jeżeli to będzie bardziej tak na chłodno, z pozycji takiej intelektualnej, ale z takiej pozycji, w której jesteśmy nie w biegu, z pozycji, w której zatrzymujemy się i przysiadamy stabilnie lub stoimy na wyznaczonym miejscu. Takie mamy sprawy dość poważne na ten koniec roku, moi drodzy. Barany drogie, co dla was na grudzień? Co dla was, barany? Barany drogie, czas się obudzić z letargu, który byście chętnie zapadli jeszcze głębiej. Zobaczcie, te nasze wiewiórki, te różne stworzonka, które są wokół, te istoty, które was otaczają, próbują was obudzić, bo wyście się zatrzymali i postanowili się przespać, ale coś was z tego snu wyrywa. Coś wam sygnalizuje, to może być po prostu budzik, telefon, czy jakiś messenger, czy listonosz, czy ktoś inny, czy może krewny, partner, partnerka, ktoś wam sugeruje dość delikatnie, ale mimo wszystko, że pora wstawać i ta pora wstawać będzie cechowała cały miesiąc grudzień dla was. Będzie to związane z potrzebą wejścia w rolę, czy posłuchania kogoś, kto wszedł w rolę cesarzowej. Osoby, która w swoim łonie nosi dziecko, czy przytula bezbronną istotę, tak bardzo jakby stawała się częścią niej samej. Tu mamy taką archetypowo kobiecą energię związaną z macierzyństwem, pięknym, delikatnością, taką delikatnością kwiatów. Gdzie jest nasz pąk, gdzie są nasze kwiaty, gdzie jest to piękno, którym może władać cesarzowa, która symbolizuje te pozytywne kobiece elementy, którym należy się taki szacunek jak cesarzowej. Cesarzowa ma w sobie tyle godności, że nie ma najmniejszego problemu z tym,
żeby wymagać od innych należnego jej szacunku. I z tym szacunkiem, z tą godnością i z tym kobiecym rządzeniem jako władająca również partnerka, opiekunka, będzie związana potrzeba wstawania i wychodzenia z letargu. Moje drogie barany, szczególna, nieistotna emocja dla was w grudniu. O, proszę. Pozwólcie sobie znaleźć w tym podekscytowanie, uradowanie, pobudzenie, entuzjazm. Jak już uda wam się wstać, jakby ta cesarzyła gdzieś wam może zniknąć z oczu, to może przestać wówczas być takie ważne, żeby spoglądać na tę cesarzową. Ona gdzieś odchodzi w momencie, kiedy pojawia się to podekscytowanie, jakby robiła miejsce dla tej radosnej emocji. I tu możecie się kierować w tę stronę, w stronę tej emocji, moje drogie barany. Byki drogie, u baranów zakończyłam na emocjach, ale u was od nich rozpocznę. Zobaczymy, cóż to za emocja będzie taka ważna u was w grudniu. Ale wiecie co, ja czuję, że to powinna to być jeszcze jedna emocja, dwie istotne. No, moi drodzy, wracacie do pewnego zamieszania, do tematu zdezorientowania, moi drodzy. To gdzieś powraca. Wiele różnych kierunków naraz, które mogą sprawiać, że czujecie się znów jak w pułapce, czy ktoś, kto będzie dla was szczególnie ważny, tak może odczuwać rzeczywistość jako ponowną pułapkę, jako zamknięcie, ale karta jest odwrócona, więc można spróbować wyjść z tego. Ja czuję, że można otworzyć tę klatkę i naszego zwierzaka wypuścić, żeby sobie pobiegał, żeby się rozprostował i odnalazł swobodę. Żeby nie czuł się w pułapce. Ktoś potrzebuje więcej swobody ruchu, drogie byki. I ten ktoś powinien zostać wypuszczony przynajmniej na czas jakiś. I ja czuję, że ten ktoś i tak wróci, jeżeli go wypuścicie, drogie byki. Drogie byki, zobaczmy, co poza tym dla was w kartach można znaleźć. Bo to nie jest wszystko na grudzień. Dwa tematy powiązane z sobą. Wyjście z poczucia braku, ale ono może przyjść dopiero wtedy, przyjść to wyjście w momencie, kiedy wrócimy najpierw do tego poczucia braku, czego nie było, moi drodzy, czego zabrakło, z powodu braku czego czuliśmy się biedni i z kim musicie się połączyć, może ze swoją przeszłością i ze swoją przyszłością, może znaleźć się gdzieś pomiędzy i tu odnaleźć tę wartość. Może wartość znajduje się tu i teraz, w momencie, kiedy
uświadomicie sobie, co było i co będzie. Możliwe, że w tym celu musicie się zetknąć z kimś, kto wygląda jak młodsza lub starsza wersja was. I to jest jedna z istotnych kwestii, moi drodzy. Jest z nią powiązany sąd. W tym sądzie mamy do czynienia z bardzo silną postacią, która przypomina mi tę młodszą kobietę troszkę z karty, ale jakby nie była tak młoda, ale jakby nie była tak, jakby była młodsza od tej starszej. Może to jest właśnie klucz, że ta osoba jest w swojej sprawiedliwości gdzieś pomiędzy. Ale to nie chodzi o sprawiedliwość. Tutaj chodzi o sąd, chodzi o rozsądzenie i jawne przekazanie tego, co jest wynikiem tego rozsądzenia. Mamy do czynienia z sytuacją, która ma charakter odświętny. To może się właśnie czuć, to może być taka sytuacja, w której właśnie czujemy się, że to jest sytuacja odświętna, albo to właśnie mogą być święta. I taki moment, w którym wchodzimy w ładnym, eleganckim stroju na spotkanie. Jeszcze taki drobiazg i niedrobiazg. Zwróćcie uwagę, na jakim tle to wszystko się dzieje. Zwracajcie uwagę nie tylko na tę osobę, która jest w centrum, na tę, która przekazuje wiadomość, może wyrok, ale również na to, co jest wokół. Czy to jest otoczenie miejskie? Tutaj tak. Jakie jest otoczenie, w którym jest to przekazywane? Kto to przekazuje? Na jakim tle? I czy to tło jest prawdziwe? Ono w jakimś sensie jest prawdziwe. Nawet jeżeli tak naprawdę za tą kobietą w tym momencie znajduje się tapeta przedstawiająca miasto i ona wcale nie musi stać gdzieś wysoko w przestrzeni. Ona może być widoczna na tle, które przedstawia coś autentycznego, ale nie jest do końca tym, co się wydaje na początku. Jakby właśnie tu była tapeta, a nie dosłowne budynki. Moi drodzy, to może pomóc Wam rozpoznać tę istotną chwilę, ten istotny czas, bo ja czuję, że ta odwrócona piątka pentakli będzie bardziej klimatem całego miesiąca, a ten judgment, ten sąd będzie gdzieś w istotnym momencie dla grudnia. Bliźnięta, w grudniu nie chcecie zaczynać od emocji. Nie chcecie. Ale powiem Wam tak. Nawet jeżeli nie będziecie się skupiali na emocjach, to szybciej niż sądzicie może przyjść do Was wiadomość dotycząca tego, na czym chcecie się skupić. Albo może nie do końca chcecie, ale na czym skupiacie się tak czy inaczej. A dotyczy to spraw związanych z piątką pentakli, która nie jest tu ani w pozycji prostej, ani w pozycji odwróconej. Ona jest gdzieś pomiędzy.
Jakby ktoś był częściowo na zewnątrz, a częściowo już nie na zewnątrz. Bo nie powiem, że ktoś tu jest w środku. To byłoby za dużo, żeby powiedzieć, że ktoś znalazł ostateczne ciepło. Ale jednak to sformułowanie za dużo gdzieś będzie z wami chodziło w grudniu. Czy jest za dużo, czy jest za mało? Kto czuje się, że był lub jeszcze trochę jest pusty w środku, to marznie jeszcze trochę, czy marznie już, gdy palą się światła i ktoś prawdopodobnie tam w środku jest, ktoś prawdopodobnie znajduje się wewnątrz i jest w innej sytuacji niż osoba, która prawie na zewnątrz zapuściła korzenie, która cała się tu rozgałęzia, która jest w tym miejscu już bardzo długo, ale cały czas nie jest do końca w środku, albo już nie jest do końca w środku. Jest to związane z pewnym niedostatkiem materialnym, niedostatkiem w kwestii wartości. Bo jeśli nie chodzi dosłownie o wartości materialne rozumiane jako pieniądze, to może chodzić o coś bardziej delikatnego, o coś, co przypomina piękną różę, którą chcielibyśmy schować i zatrzymać, zamrozić. Ale zamrożenie, moi drodzy, może się nie udać. To może być nawet trudne do wypowiedzenia. Róży się nie mrozi. Moi drodzy, możecie zwracać uwagę na to, co stanowi wartość, a co wartości nie stanowi, a co jakby traciło tę wartość. Coś, czego nie można zamrozić. Może coś, co powinno rosnąć i trwać w odpowiednich warunkach, a te warunki w tej chwili są nieodpowiednie. Czego to dotyczy, moi drodzy, jeszcze? Bo ja czuję, że to jest główny temat i nie ma tematów pobocznych, albo one są tak nieistotne w tej chwili, że nie będziemy im w tej chwili poświęcać większej uwagi. Ten brak czy niedostatek, czy niepełny dostatek związany jest z postacią odwróconej cesarzowej. Czy to jest ta kobieta, która nie może stanąć na piedestale i zaopiekować się tymi swoimi stworzeniami, które ma pod sobą? Czy to jest ktoś, kto odczuwa pewien brak, komu brakuje okrycia? Czy to jest może ktoś, kto po prostu nie może wpłynąć na tę sytuację? Czy to jest jej sytuacja, czy kogoś mniej lub bardziej podobnego? Czy ktoś utracił swój status? Czy ktoś nie może uzyskać należnej sobie pozycji?
Moi drodzy, jakie emocje się z tym wiążą? Może nie do końca chcecie się w stronę emocji zwracać na początku, ale w pewnym sensie coś was może zmusić, jeżeli nie uciekniecie i będziecie chcieli uzyskać jakąś informację. Moi drodzy, wraca do was poczucie niepewności. Niepewności co do wyboru kierunku. Ruszenia w drogę tu czy tu. Moi drodzy, tu jest rozwidlenie. Ono było już wcześniej, ono wraca. Może stanęliście w tym miejscu i chcieliście wybrać jednocześnie obie drogi. Ale jakby macie tylko jedne 4 litery, że tak powiem. Tylko jeden tyłek macie. I ten wasz tyłek może iść w jedną stronę lub w drugą. Może chcielibyście ciągnąć 2 sroki za ogon, jak to się mówi. I może nie ma w tym nic szczególnie złego, tylko poza tym, że to jest niemożliwe. Wraca do was poczucie niepewności związanej z wyborem drogi. Możliwe, że w przeszłości dokonaliście już jakiegoś wyboru i nie jesteście pewni z powodu tego, że kiedyś już żałowaliście, że myśleliście, czy myślicie teraz, mogłam dokonać kiedyś innego wyboru, ale ten wybór znów przed wami staje i wy jesteście znów niepewni. Moi drodzy, kończy się rok. Myślę, że macie jeszcze trochę czasu, ale na początku przyszłego może się okazać, że ktoś z tyłu za wami będzie trąbił, jeżeli nie ruszycie w żadną stronę. Może przyjdzie policjant i powie wam, dlaczego pani tutaj tak stoi? Dlaczego tak stoisz tutaj? Dlaczego państwo tak stoją tu? W momencie, kiedy trzeba ruszyć, to nie jest miejsce postojowe. To jest miejsce na ruch, moi drodzy. Także możecie się z tym zmagać w grudniu i to jest dobry, ujmując to w taki kosmiczny sposób, czas na te właśnie zmagania. Troszeczkę to tak wygląda nie za super pozytywnie, więc coś wam spróbuję dorzucić na grudzień. Coś, na co możecie czekać z innej talii. Możecie czekać na to, że ktoś wam doniesie coś, przyniesie wam coś, co będzie miało charakter emocjonalny i pozytywnie emocjonalny, nawet w momencie, kiedy macie poczucie, że macie już tego trochę i nawet możecie nie zauważyć, że znów wam ktoś coś podarowuje. Powiem. Jakiegoś daru emocjonalnego możecie się spodziewać, tylko że clue tej sprawy jest takie, że często się nie zauważa tego podarunku. To jest takie, jak to się ładnie mówi, take it for granted. Uważasz, że coś jest oczywistego i nawet tego nie zauważasz. I warto byłoby właśnie poczekać, na to, że dostaniecie to, co wam może zrobić dobrze na emocje, że tak powiem, na wasze poczucie. Nawet jeżeli uważacie, że to jest coś, co jakby nie jest godne waszej uwagi, to jest godne jak najbardziej i na to możecie czekać. Drogie bliźnięta. Raczki, coś mi się tu pchało do rąk. 6 kielichów w pozycji prostej, drogie raczki.
Bardzo sympatyczna karta. Dwoje bawiących się dzieci. Co najmniej dwoje, bo może jest ich więcej, tylko nie widzimy ich poza kadrem. A może jest tylko dwójka, bo ta dwójka jest tutaj najważniejsza. Możecie zwracać się w stronę takich radosnych, bawiących się dzieci, nawet w momencie, kiedy będziecie czuli, że trudno wam się do nich zwrócić, bo coś się dzieje z waszym gardłem, coś was drapie, może trudno wam jest je zawołać. Trudno jest odezwać się do nich. Może dlatego, bo jest w tym pewne wspomnienie i nostalgia za czasami, które już były, ale wy potraficie się cieszyć również tym, co było, tak samo jak i martwić. Ale tu możecie się cieszyć. Możecie się cieszyć miłymi wspomnieniami, możecie oglądać zdjęcia, na których się bawiliście wy, czy inni, jak takie małe dzieci. Możecie poczuć pozytywną nostalgię w grudniu. W momencie, kiedy widzicie przed sobą taki obraz. Możecie przypomnieć sobie beztroskie zabawy polegające na niczym konkretnym, na przykład na wyrzucaniu kwiatów w górę do nieba, na zabawę własnymi palcami, własnym ciałem, własnym ruchem, własnymi nogami, ubraniem, które gdzieś w powietrzu może poruszać się, jak poruszacie rękami, chodzeniu w stroju swobodnym, poruszaniu się w cieple, ale opieraniu się na stabilnym gruncie, w poczuciu bezpieczeństwa, które możecie zobaczyć przed sobą i ono może tę nostalgię w was wzbudzić. I to jest pewien element grudnia istotny, ale czuję, że jest jeszcze coś, co nie jest powiązane bezpośrednio z tą sytuacją, a może nawet zupełnie nie jest powiązane. Jest to zupełnie coś osobnego, a chodzi o trzymanie pewnych sekretów, pewnych tajemnic, pewnych spraw dla siebie i dla tych, komu pozwolicie się zbliżyć. W 7 mieczy. To mogą być sekrety wasze, czy sekrety niejako wykradzione w jakimś sensie. To mogą być takie sekrety, które ktoś wam jakby podrzucił, jak takie kukułcze jajo. Jakby ktoś wam przekazał jakieś tajemnice, które musicie teraz trzymać się ich i musicie się nimi zaopiekować, bo jakby ktoś wam to podrzucił, bo nie chciał się tym zajmować. Moi drodzy, możliwe, że ktoś tutaj potem wróci po to, co zostawił. Może to będzie gdzieś dalej przekazane, ale na razie to jest trzymane. Trzymane jest to blisko. Czasem prawie tak nie kurczowo, ale bardzo blisko. Tu ktoś bardzo chroni swoje sekrety, które mogą być źródłem nowego życia. Moi drodzy, to nie są miecze, jak zwykle widzimy w kartach. Moi drodzy, ja poszukam tutaj z tarota jednego z najbardziej klasycznych. Karty, która jest również 7 mieczy, ale wygląda inaczej. To porównanie będzie ważne dla was. Ważne, żebyście porównali
swoją sytuację z inną sytuacją, która jest jakby podobna, ale nie jest do końca taka sama. Spójrzcie. Tu ktoś próbuje umknąć z jakimiś informacjami, ogląda się za siebie i sprawdza, czy nikt go nie widzi. Może próbuje coś wykraść z obozu. Jest bardzo ostrożny i przypomina, jak nie szpiega, to złodzieja. Albo co najmniej kogoś, kto ma duże obawy w stosunku do tych, którzy zostali na miejscu. Czy oni nie będą go gonić, czy oni nie będą go ścigać, ale nie, tu nie o to chodzi. Ta osoba tu, która trzyma, jest sprytna. Trochę jak taki wąż. Ale wąż przyozdobiony kwiatami, więc troszeczkę niewidoczna jest ta wężowatość, ten spryt, ta umiejętność odpełznięcia i zniknięcia gdzieś w zaroślach. Ale moi drodzy, ta postać nigdzie nie ucieka w tej chwili. Po prostu trzyma to i pilnuje tego, co zostało ofiarowane i jest przytrzymywane. Możliwe, że w momencie zagrożenia ta postać zabrałaby tylko tę jedną kluczową sprawę, ten jeden kluczowy temat, a resztę by pozostawiła i umknęła gdzieś w zaroślach. Ale to nie jest temat na grudzień, to nie jest ważne, co się wydarzy potem w tej chwili. W tej chwili istotne jest trzymanie tego, co jest blisko, jest bliskie i czym możecie się zaopiekować. Jeśli nie macie nic takiego, jeśli wy nic takiego nie trzymacie, to zdecydowanie ktoś ważny dla was będzie tym trzymającym czy trzymającą, bo jest pewna delikatność i kobiecość w tym trzymaniu, nawet jeżeli mówimy o mężczyźnie. Moje drogie raczki, jeszcze koniecznie przynajmniej jedna istotna, kluczowa emocja dla was. Co by tu dla was wyjąć na grudzień? Moi drodzy, może do was wracać pewne poczucie ulgi, ale niepełne. Jakby ktoś wam oddał tego kota, ale jakby było ryzyko takie, że zaraz ktoś powie na przykład, że jesteście za młodzi, żeby trzymać tego kota, za mali. Jakby dał wam ktoś coś na chwilę i przez chwilę poczulibyście tę ulgę, ale to jeszcze nie jest to, co wy byście chcieli. Jakby to jest taka połowiczna ulga, moi drodzy. Jakby wam ktoś to na chwilę zabrał i powiedział za chwilę, później. I nie jesteście jeszcze całkiem ukojeni, nie jesteście całkiem spokojni. Ktoś wam nie do końca coś dał, ale jednak pewien rodzaj tej ulgi będzie, mimo że ona może jeszcze być niepełna. Drogie raczki. Ale wy, drogie, może się zdarzyć tak w waszym grudniu, że nie będziecie mogli wszystkiego pokazać, nawet jakbyście chcieli. Nie będziecie mogli pokazać wszystkiego światu, nawet jeżeli sądziliście, że już można, ale mogą pojawić się takie ograniczenia, które sprawią, że stwierdzicie, nie, tego nie mogę pokazać, muszę to niejako ocenzurować, muszę coś zakryć. Może chciałabym móc wszystko pokazać, ale świat może powiedzieć,
Tego pokazać nie możesz. To możesz pokazać najwyżej w jakimś swoim zamkniętym świecie, w zamkniętym kręgu. I w tym świecie możesz czuć się swobodnie. Ale nie możesz pokazać wszystkim wszystkiego. Także, drogie lwy, może się okazać, że będziecie musieli dokonać pewnego wyboru kręgu osób, które będą mogły zobaczyć was w pełni. Bo po prostu część osób nie będzie mogła was w pełni zobaczyć. I niewiele będziecie mogli na to poradzić, drogie lwy. Dokonacie pewnego wyboru i część zostanie pokazana, a część nie. Co, lwy, dla was ważne jeszcze będzie? Proszę bardzo, w grudniu, moi drodzy. Nie wiem, co tutaj się dzieje, ale jakieś tematy tajemnicze są na tapecie. Raczki również miały 7 mieczy, ale z innej talii. I u raczków zrobiłam pewne porównanie, także zrobię także i u was. Moi drodzy, tak wygląda również 7 mieczy, ale nie taka jest tu 7 mieczy. Inna 7 mieczy znajdowała się również w talii u raczków. U raczków mieliśmy taką 7 mieczy. Raczki trzymały przy sobie blisko coś, co zostało podarowane, czym musiały się zaopiekować, żeby mogło się urodzić. Tu ktoś w 7 mieczy w podobnej sytuacji do was mógł usiłować złapać jakieś informacje, gdzieś wyciągnąć i uciekać z nimi. Ale wy macie na grudzień sytuację w pewnym sensie pośrednią. To znaczy, tu u raczków ktoś się skupia głównie na tym, co trzyma, chociaż trochę wydaje się być wręcz w swoim świecie, gdzieś w środku. Raki częściej są w środku. Ostatnio przyszło do mnie coś takiego, że tak naprawdę to nie ma co raka wyganiać na zewnątrz, bo to może mu często bardziej zaszkodzić niż pomóc. Ale innym znakom jak najbardziej może pomóc. Niektórzy potrzebują być bardziej gdzieś poza murami, gdzieś bardziej na zewnątrz. Ta osoba tu jest przynajmniej chwilami na zewnątrz, ale nigdzie nie rusza się, nigdzie nie umyka, chociaż jest w pewnych obawach, może nawet jest pewien krzyk, który wydobywa się z gardła tejże postaci. Jest tu zawierucha. Możecie spodziewać się zawieruchy. Możecie spodziewać się kurczowego trzymania tego, co gdzieś wyrosło przez lata i przez wiele, wiele lat. To drzewo to ma sporo. Ja nie znam się aż tak bardzo na drzewach, ale to jest niewątpliwie sprawa, która jest wieloletnia i wielowarstwowa, tak jak każde drzewo, które po przecięciu składa się ze słojów, jakby ktoś próbował przytrzymać tę całą historię lat, poskładaną z wielu słojów, z wielu elementów, a każdy słój w tym drzewie może być inny, może mieć inny kształt, może być szerszy, może być węższy, zależnie od tego, ile soków, ile życia to drzewo w sobie miało, ile mogło uzyskać.
ile słońca było, jakie były składniki odżywcze, jak drzewo rosło z roku na rok. Gdyby to drzewo tak przykroić, można by było się przyjrzeć tym słojom i zobaczyć wieloletnią historię. I ktoś trzyma się bardzo kurczowo tej wieloletniej historii. I ja teraz zobaczyłam, jakby ten, kto stoi, trzyma, bronił tego drzewa jak taki, z całym szacunkiem, szalony ekolog. Z całym szacunkiem dla ekologów, ale tak, mówię tak tylko, żeby wam to lepiej zobrazować. Jakby to był ktoś, kto przyczepił się do takiej idei, ale tak naprawdę tutaj nie chodzi o tę ideę. Ktoś nie chce wypuścić tego drzewa i przyszło do mnie coś takiego, jakby ta osoba, która trzyma, obawiała się, że przyjdą i zetną to drzewo. Jak zetną to drzewo, jak pozbawią możliwości dalszego życia to drzewo, to zobaczą wszystkie te słoje, zobaczą te wszystkie lata. Może to drzewo i tak mogłoby odrosnąć. Jeżeli system korzeniowy jest silny, to niejedno drzewo może odbić, a może nie odbić. Nie o to tu chodzi, że ktoś chce uśmiercić drzewo. To nie jest kluczowe. Ktoś chce zobaczyć, co jest w środku, jaka historia jest schowana wewnątrz, moi drodzy. I możecie o tym mówić, ktoś może mówić o tym dłużej niż planował, niż by chciał, niż by zamierzał, niż by naprawdę miałby poczucie, że już wystarczy, że to trwa zbyt wiele czasu, że miało być tylko krótko wspomniane, ale to się ciągnie i nie może przestać. Co tam jest, że ktoś tak bardzo nie chce dopuścić kogoś do całej tej historii? Ten miecz czeka, żeby go użyć. Ale ten miecz może nie wystarczyć. Może przyjdzie ktoś z porządną siekierą. Może ktoś już trzymał się w działaniu, ale zrozumiał, że tym mieczem niewiele zdziała. Przed kim? Kogo obawia się ta osoba z karty? W jakim kierunku spogląda, moi drodzy? Ja spytam o to. Oż kurczę, znowu coś. Tu są takie karty poodwracane w niektórych miejscach. Jakby niektóre karty w grudniu dla niektórych znaków były już odsłonięte wcześniej. Jakbyśmy nawet o tym nie wiedzieli, jakby ktoś już zaglądał i wiedział coś wcześniej. Ta postać obawia się kogoś. Obawia się kogoś, kto jest trochę podobny. Ale jest większy. Albo ta postać sądzi, że ten ktoś jest większy, a może ten ktoś jest po prostu bliżej jakiegoś tematu. To może być iluzja. Zobaczcie, jakby jak ja tę kartę, jak teraz ja bym wzięła tę kartę i przesunęła bardziej tutaj do nas, to w tym momencie wydaje nam się, robi się trochę inaczej. Zobaczcie. Kto tu jest większy, kto tu jest mniejszy? Trudno stwierdzić. Na pewno z tej perspektywy, jaką mamy, ktoś tu jest zdecydowanie większy od tej postaci, która trzyma się kurczowo. Ktoś tu się obawia kogoś, kogo możemy nazwać królem mieczy. Nawet jeżeli jest to kobieta, bo to jest kobieta i mogę wam powiedzieć od razu, że to jest kobieta, ktoś, kto czuje się kobietą.
i jako kobieta się przedstawia. Nawet jeżeli jest jak król mieczy, jak osoba, która niejedno potrafi stworzyć z użyciem słów, jakby słowa były jak igła, którą może połączyć różne elementy, zszyć coś razem, jakby złączyć ze sobą różne fakty i mieć w tym sporo godności. To jest ktoś, kto potrafi wsadzić tak zwaną szpilę. I ta szpila może być wielka. Jak ktoś, kto potrafi wskazać jakiś punkt bardzo precyzyjnie. I to może nie jeden. I jednocześnie ma w tym królewską godność. I jest to bardziej godność króla niż królowej. To ktoś, kto może zarządzać słowem. Moje drogie bliźnięta, jakie emocje będą kluczowe dla Was na grudzień? Moi drodzy, dlaczego ja mówię o bliźniętach? W momencie, kiedy my jesteśmy już przy lwie, to może być związane z bliźniętami. Zobaczcie sobie nagranie dla bliźniąt, bo coś tu jest powiązane jednego z drugim. Co nie zmienia faktu, że to bycie złym, ta złość, te pioruny trzaskające, te krzyki, te pile mogą być kluczowe dla Was w grudniu. Wściekłość, rozwścieczenie. Prawie trudno Wam, komuś może być nawet trudno w tej złości wypowiedzieć słowa, wypowiedzieć trudne słowa. To wzburzenie. Tu trwa burza, tu się kłębi. Widzicie, jak tu powietrze krąży, liście są poruszane, już prawie jakby ich może nie być, nie ma ich wiele. W grudniu nie spodziewamy się wielu liści, ale coś jest w powietrzu. Coś tu się kłębi. Moi drodzy, na co możecie czekać w grudniu? To Wam jeszcze dodam, bo coś tu się zadziało, sporo się tu zadziało, moi drodzy. Możecie czekać na taką chwilę, w której przyjdą do Was pozytywne emocje, delikatne emocje, pozytywne, dość nieśmiałe uczucia. I tego Wam życzę, niech one przyjdą jak najszybciej. Choć komuś tu się wcale nie spieszy. One przychodzą bardzo delikatnie. Panny drogie, to dla Was w grudniu. Działanie będzie ważne dla Was w grudniu, moje drogie panny. Nawet jeżeli trudno będzie je skoordynować. Ktoś będzie próbował skoordynować te działania, ale efekt może być niedostatecznie zadowalający. Ktoś tu się nie cieszy. Moi drodzy, nie ma radości z tego działania. Sorry, kochani, sorry. Ale można wyciągnąć po coś rękę i coś dostać.
Nawet jeżeli będzie to mniej niż się spodziewaliście, bo ktoś może nie chce dać, nie chce tego ognia przekazać, a może ktoś mało daje z siebie. To jest niewystarczające, ktoś może powiedzieć. Ktoś może powiedzieć, powinniście zrobić więcej, ale nie wszystko zostało zrobione. Dlaczego cały czas wyciągasz rękę, albo co chwilę wyciągasz rękę, żeby ktoś zrobił coś z tobą, zamiast zrobić to samemu? Tak może mówić osoba, która chce się zaopiekować tym szerszym działaniem. Tak może mówić osoba, która pali się do tego i pali się do tego, żeby coś zostało zrobione, pali się jakby do roboty, ale nie roboty własnej, tylko pali się do tego, żeby płynąć jakby, albo zapalić innych do roboty. Chce ich rozpalić, chce ten płomień uruchomić. Ale nie do końca jest to tak, jakby się chciało. Może trzeba poczekać. Może musi trochę czasu upłynąć, zanim coś zostanie zrobione. Nawet jeżeli dla tej osoby upływający czas jest wręcz katorgą, jest męczący, sprawia, że ta osoba czuje się bardziej zmęczona czekając, niż gdyby zajęła się działaniem. Można nie zauważyć tego, że ktoś o coś jakby prosi, zwraca się o pomoc. To może być potrzebne, żeby faktycznie ta ręka została złapana lub żeby dostać chociażby narzędzia, dzięki którym można byłoby coś zrobić. Bo może się zdarzyć tak, że ta osoba, która chce się zaopiekować tym działaniem, jest jakby odgrodzona od potrzeby, którą próbuje ktoś zasygnalizować. Od tego, że ktoś próbuje zwrócić uwagę na to, słuchaj, żeby był ten ogień, ja też potrzebuję mieć coś w rękach. Ty masz w rękach to, czego potrzebuję. Daj mi trochę tego, a ja również będę mogła coś zrobić. Też mogę zapłonąć wtedy, ale ktoś jest odgrodzony. Ktoś mówi, nie, ja nie będę chciała, ja nie zamierzam się tym dzielić. Radź sobie beze mnie, albo może być tak, że czasem takie słowa mogą padać. Mam takie poczucie, że to jakieś takie dziwne tematy dla was, panny. Ale może nie do końca. Może będziecie mieli takie poczucie przez jakiś czas, że to są dziwne tematy. Ale jak czas upłynie, to zrozumiecie, że to wcale nie było takie dziwne. Co jeszcze ważnego dla was? Ja lubię, jak taka karta, która nie jest kartą, niby wyskakuje. Ja to też dołączam. Nie zatraćcie się w tekstach i w treściach, bo możecie się gdzieś w tych wszystkich treściach pogubić. Dobrze by było wrócić do tego, co już było czytane wcześniej. Taka mała powtórka dla was. Mała lub większa. I to nie są punkty, moi drodzy, to nie są pojedyncze punkty, to jest jakby cały akapit. To nie są pojedyncze kawałeczki, to jest cały fragment, którego nie da się rozdzielić na A, B, C, D, X, Y, Z i tak dalej, 1, 2, 5. Albo to może być
Tak, że to wszystko będzie, to będzie stanowiło całość. Tego nie da się rozdzielić na pojedyncze kawałki, moi drodzy. Także taka drobna rada dla was. A jakie emocje? Proszę, emocje. Moi drodzy, jeśli dobrze sobie przypominam, barany miały podekscytowanie w swoim rozkładzie, ale u was nie ma tego podekscytowania. Jest jakby brak podekscytowania, choć możecie widzieć troszeczkę to podekscytowanie gdzieś wokół siebie, ale ono wam nie pasuje, ono wam się nie podoba, wy mówicie mu nie. Ale jako panny z natury swojej podstawowej nie musicie być szczególnie podekscytowani, żeby coś robić i żeby żyć. Podekscytowanie nie jest waszym źródłem radości i szczęścia, moi drodzy. Także możecie wręcz zrezygnować z podekscytowania i skakania po prostu głową w górę, na dół i robienia fikołków i mieć to w pamięci. To wcale nie musi być nic złego. Podejrzewam, że sami o tym już wiecie. Jeszcze mam ochotę wam drobną radę dodać na grudzień. Jakaś drobny element instrukcji dla was. Podchodźcie ostrożnie do autorytetów, którzy uważają się za najwyższe autorytety, ale nie chodzi tutaj o autorytety duchowe, tylko takie jakby prawie duchowe. Jakby ktoś mówił, że ja jestem najlepszym zarządcą. I to wszystko jest moje i w ogóle to wszystko będzie tego, komu go wskażę i tak dalej, i tak dalej. Do tego podchodźcie z dystansem, bo tu trwa jakaś rozgrywka i to wcale nie jest powiedziane, że ten cesarz zostanie na szachownicy. Wagi drogie, co tam u was na grudzień? Zaczniemy z takiej ładnej, kolorowej talii. I jeszcze wam coś tutaj z tej talii dołożę. A co będziemy sobie żałować? Jeszcze coś. Moje drogie wagi, 3 karty są odwrócone. Mamy odwróconą królową pentakli. Mamy odwróconą 7 pentakli. I odwróconego króla kielichów. No, liczyłam na to, że może coś będzie w pozycji prostej, ale nie. Moje drogie wagi, przekaz dla was na grudzień. Nie wszystko jest tak czasem, jakbyśmy chcieli, niezależnie od tego, ile razy będziemy próbować. No czasem po prostu są sprawy, które nie zależą od nas i tak jakby los tak chciał, czy jak tam kto decyduje. Czyja wola, czego wola, jaki porządek wszechświata, jakie zależności. Królowa pentakli może by chciała zaopiekować się materią, ale może jej nie ma. Więc trudno jest się zaopiekować na przykład czymś, czego nie ma. Z jakiegoś powodu nie może zająć się sprawami materialnymi tak, jakby chciała. Mogła liczyć na to, że coś urośnie, że coś przyniesie owoce, że jak poczeka, to już będzie miała, ale na razie może nie mieć. Czy będzie miała, to się okaże później. Jest to związane z tym, że król kielichów, mówiąc kolokwialnie, nie potrafi ogarnąć swoich emocji. To znaczy, coś się w kimś burzy, jakby miał w sobie cały ocean emocji. Kogoś takiego macie w swoim życiu. Kogoś, kto w teorii
jest w stanie zapanować nad tymi burzami, które ma w sobie i nawet tymi, które są wokół niego, ale w tym momencie jakby szalało w nim stado rekinów i po prostu fale mieszały się, wiry krążyły, wirowały. Nawet jeżeli ma tak zwaną poker face, nawet jeżeli wygląda jak oaza spokoju albo jak chodzące zmęczenie, to w środku się burzy, w środku się miesza, w środku wiruje. No i dlatego coś nie do końca może dojrzeć. Jest problem związany z dojrzewaniem. Hmm? Brak dojrzałości. Czy komuś tu brakuje dojrzałości dosłownie w takim psychicznym sensie? Czy pora roku nie sprzyja, albo klimat nie sprzyja, pomimo że pora roku w teorii powinna sprzyjać? Może ktoś za bardzo siedzi tylko i czeka, aż coś zrobi się samo, a powinien podjąć jakieś działania konkretne związane z materią. Ale królowa pentakli czegoś zrobić nie może. Ja bym się chciała jednak jeszcze dowiedzieć, dlaczego, jak można by było. Właściwie to nie jestem pewna, czy należałoby tej królowej pentakli teraz w czymś pomagać, czy nie. Powiem szczerze, nie jestem tego pewna i trudno mi powiedzieć, czy to jest potrzebne. Dowiedzmy się, czy to jest potrzebne. To nie jest potrzebne, a przynajmniej nie w tej chwili. Potrzebne byłoby słońce, potrzebne byłoby światło, potrzebne byłoby stanięcie gdzieś na piedestale i pokazanie siebie jako takiego pana słońca, powiedzmy. Ale w tym momencie nie bardzo można to zrobić. Jaka rada w tym wszystkim? Rada radzi wracać. Żeby być radą, trzeba by było powrócić do spraw z dzieciństwa. Do tych czasów, kiedy można było się beztrosko bawić. Albo przypomnieć sobie te czasy, kiedy właśnie nie można było się beztrosko bawić. I to w jakimś sposobem, jakimś sensie powinno pomóc królowej pentakli, nawet jeżeli nie sprawi, że to i to się odwróci. Ale tak jak powiedziałam na wstępie, nie zawsze na wszystko mamy wpływ. Nie zawsze możemy wszystko podwracać. Możemy troszeczkę pokręcić się w tych tematach, trochę porobić różnych rzeczy związanych z tymi tematami, gdzieś jakby to poobracać, ale w ten sposób, żeby się temu przyjrzeć. To nie znaczy, że uda się w ten sposób odwrócić całą sytuację. Zwróćcie uwagę na te dwie postacie, które się tu bawiły. Wróćcie, możecie wrócić, przynajmniej ta królowa pentakli powinna wrócić do tych czasów, kiedy mogła się swobodnie pobawić. Jaka w grudniu będzie dominująca emocja? Taka najważniejsza.
Sorry, moi drodzy. No niestety jest tutaj smutek. Niestety jest tu pewien smutek. Nie chciałam was zasmucać, no ale czasem tak to jest, ale czasem może to lepiej. Lepiej może wiedzieć, że ten smutek gdzieś będzie. Jeżeli on przyjdzie, to nie mieć poczucia, że jest z nim jest coś nie tak. Po prostu tu sobie smuteczek. No i teraz te kwiatki nie mogą pięknie rosnąć chwilowo, trochę więdną. Trochę może ktoś tu się czuje taki zrezygnowany. I to jest ten moment, w którym warto wiedzieć, czy macie jeszcze ascendent w innym znaku, czy księżyc w innym znaku. Możecie wtedy posłuchać też innych nagrań. Bo to nie tylko ten smuteczek, chyba że macie wszystkie 3 elementy w tym samym znaku w wadze, w co wątpię, bo to się rzadko zdarza. Ale temu smuteczkowi trzeba będzie poświęcić uwagę, więc moi drodzy, jak on przyjdzie, to możecie podejść do niego z pewnym spokojem. Nie zawsze macie na wszystko wpływ i czasem po prostu trzeba odłożyć niektóre sprawy na później. Skorpiony drogie, to dla was w grudniu. O! Kochankowie. I rycerz. Buław. Ale to w tej karcie kochanków jest wybór, moi drodzy. To niekoniecznie musi być wybór między 2 kochankami, aczkolwiek może być w takim dosłownym sensie. Ktoś was ciągnie w jedną, ktoś w drugą stronę, ale to może być po prostu wybór między 2 tematami, które was w podobny sposób przyciągają, ale nie możecie zdecydować się na jeden temat. Znaczy, trudno wam to wychodzi, trudno jest wam zdecydować i trzeba by było podjąć jakąś decyzję, bo ciągnie was w jedną i w drugą stronę jednocześnie. Czasem mówimy, że nadmiar to też wcale nie jest tak dobrze, bo właśnie mogą być różne dylematy i w tym momencie trudno powiedzieć, co będzie dalej. Ale wyboru możecie się spodziewać. Możecie się spodziewać tego, że ktoś bardzo delikatnie będzie was w 2 strony zachęcał. Ktoś w jedną, ktoś w drugą stronę. Może ktoś będzie mówił: współpracuj ze mną. A ktoś powie: nie, ze mną. Zostań tam, gdzie jesteś. A ktoś może powiedzieć: a może idź na to stanowisko. Tu jesteś potrzebny bardziej, my cię tu docenimy. My o ciebie zadbamy. Po stronie jednego z tych tematów jest dodatkowe, aktywne działanie. Ktoś tutaj ma kogoś za sobą i trochę nad sobą. Mamy tu do czynienia z osobą, którą możemy nazwać rycerzem buław. Rycerze buław mogą działać energicznie, nawet jeżeli ten rycerz buław wygląda i jest trochę bardziej spokojny niż zwykle ci, którzy działają, którzy są postrzegani jako ludzie czynu. To jest taki człowiek czynu, ale nie jakiś szef. To może być nawet kurier, tylko to byłby taki kurier, który nie skupia się na przenoszeniu paczek, to znaczy na samych paczkach, tylko na tej aktywności. Aktywność jest kluczowa, nie to, co jest niesione. To może być ktoś, kto się ściga. Na przykład. Ale tak się ściga, że w ogóle nie wygląda, jakby się ścigał. I kogoś takiego
coś tu ma za sobą i może chcieć kogoś pociągnąć do siebie, jakby chodź z nami, będzie ci lepiej. Mm. Ale jakby zdawało się, że niebiosa, czy gwiazdy, czy cokolwiek innego wskazuje, to a może jednak tutaj. Kogoś tu może strzała Amora trafiła, czy trafia. No i jest ten dylemat. Ja sądzę, że on będzie w grudniu. On będzie w grudniu, ale to nie jest jedyny temat na grudzień. Jeszcze się dowiemy, co was czeka istotnego w grudniu. O, jakiś statek. Statek papieżycy, kapłanki. Co do was przypływa, moi drodzy? Częściowo przysłonięte. Możecie kierować swój wzrok trochę tam, gdzie nie wszystko jest pokazane, gdzie część rzeczy, część tematów, część informacji, część elementów jest jakby za kotarą, za zasłoną i ktoś postanowił lekko, częściowo się odsłonić, żeby wam coś pokazać, żeby wam pokazać ten statek. Powiedzieć, coś nadciąga, coś płynie w waszym kierunku. Co płynie w waszym kierunku? Jeszcze poza tym, co powiedziałam wcześniej. O, jakieś zarządzanie cesarskie. Może przypływa do was kapitan statku, który ma załogę i ma wpływ. A może ten, kto przypłynie, może zrobić was kapitanem, może zrobić was nawet cesarzem. Niewątpliwie zbliża się postać, która ma poczucie godności, ale nie jest to taka postać, która byłaby jakaś super strojnie ubrana i skupiała się na swoim stroju, tak jakby nie oblewa się jakimiś złotym nie wiadomo czym. No zobaczcie, tutaj mamy takiego trochę innego cesarza, który w ogóle ma coś dziwnego, jakąś całą budowlę na głowie, tutaj mundur przyozdobiony nie wiem, ilomaś różnymi kwiatami, złotem i w ogóle nie. Ja czuję, że ten cesarz może nosić po prostu garnitur, a może nawet nie nosić garnituru. Oj, nie mogę się. No może być ktoś, kto może mieć problem czasem, żeby idealnie się wysłowić. I wiecie co? I tak jakoś do mnie teraz przyszedł do mnie obraz prezydenta Ukrainy w tym momencie Załęckiego. Jakby to coś tego typu postać może być, że jakby wystarczy, że mogę być wręcz w t-shircie i nie wiem, w kamizelce kuloodpornej dla bezpieczeństwa i więcej mi nie trzeba. Jestem cesarzem w tym wszystkim, jestem zarządcą, mam wpływ. Płynę do ciebie, zwracam się w stronę, na którą mam wpływ. Próbuję pociągać za sznurki, jestem widoczny. Moi drodzy, dominująca emocja, niepewność. Jeśli dobrze sobie przypominam, do bliźniąt wracała niepewność, do was może przyjść po raz pierwszy. Niepewność właśnie w wyborze drogi. Tak jak tutaj wcześniej był wybór, to tutaj również jest wybór.
Te drogi są jakby blisko siebie, ale im dalej będziecie tymi drogami zmierzali, tym bardziej będą się one rozwidlały, tym bardziej będzie można się oddalić od danego kierunku. Także tu musi dojść do podjęcia jakiejś decyzji. Staniecie na rozstaju dróg i pójdziecie tu lub tu. Moi drodzy, ja teraz tak czuję, że mogę wam coś podpowiedzieć odnośnie wyboru tych dróg. Co was czeka tu, a co was tu czeka? Oczywiście to będzie jakiś jeden kluczowy element, bo wiele może was czekać na tych drogach, ale na takim podstawowym poziomie, na jednej drodze możecie uzyskać możliwość bycia bardziej niezależnym, a na drugiej drodze możecie znaleźć możliwość, żeby wrócić do czegoś, co było waszą dawną podróżą. Drogie skorpiony, strzelce drogie, co dla was w grudniu będzie szczególnie istotne? Ja tak czuję, że od razu powinniście dostać kilka kart. Kilka. Ale powiem wam od razu o wszystkim też. Od razu kilka kart, od razu o wszystkim. No, trudno wam złapać pełen obraz. Nawet jeżeli wydaje się, że macie wszystkie elementy, to trudno wam jest wszystko zobaczyć jednocześnie. Kluczowy będzie brak równowagi. Brak równowagi w podziale zasobów, w rozporządzaniu tym, co sprawiedliwie się komuś należy, a co się nie należy. Istnieje spore ryzyko, że ktoś dostanie więcej niż powinien był dostać i że będziecie mieli ochotę krzyknąć i powiedzieć, to niesprawiedliwe. A ktoś inny dostanie za mało. I można będzie zadać pytanie, dlaczego tak mało? Ten niepodział dóbr lub niewłaściwy podział dóbr będzie tematem, który będzie wychodził na pierwszy plan w grudniu. Drogie strzelce, czego to się będzie tyczyło? To będzie powiązane z koniecznością zatrzymania po wysiłku, po odniesieniu ran. Nawet jeżeli ktoś pozornie wydaje się być niezraniony, to można zobaczyć, że te rany gdzieś zostały, nawet jeżeli się niby zabliźniły, to te blizny nadal przypominają. Komuś blizny przypominają o ranach, których doznał. Od kogo co dostał, jakby został zraniony czymś, jakby dostał coś niedobrego, jakby nie dostał jakiejś wartości, to też go mogło czy ją zranić. Czuję w tym momencie, że tutaj szczególnie istotne są kobiety. Dla porównania pokażę wam, jak wyglądać może inna dziewiątka buław. Jednocześnie dodam, dziewiątka to jest już taki
taki wysoki numer, tak to ujmę. Potem jest 10 i już figury. Jest bardzo, bardzo daleko na drodze tych działań ktoś był i w tym momencie musi się zatrzymać. Zobaczcie. Zasadniczo w 9 buław można zbudować całą palisadę swoich osiągnięć, ale w tym momencie te osiągnięcia są widoczne poprzez blizny, poprzez dowody zranień. Tu mamy mężczyznę, tu mamy kobietę. Czuję, że tu wyraźnie chodzi w tym momencie o to, że tu chodzi o jakąś kobietę, moi drodzy. Albo o kobiety w szerszym znaczeniu, może całą płeć. Takie tematy mogą być ważne. Zraniona płeć. Zraniona i zostało wiele blizn. Może każda z tych blizn sygnalizuje i symbolizuje zranienie jednej kobiety. I kobiety jako całość muszą się zatrzymać w tym miejscu i pokazać te blizny. Ktoś pokazuje wyraźnie blizny. Wyglądam ładnie, jestem zadbana, wyglądam fajnie. Mam koszulę, mam spódnicę, ale mam też blizny. Nie tak jak tu. To nie jest strój wyjściowy. I to nie jest tak, że ktoś jest zraniony w głowę. Jakby ktoś próbował komuś powiedzieć, ty masz coś z głową. Jakby ktoś chciał taką obelgę wypowiedzieć. To nie jest tak. Tu faktycznie czasem jest tak, że ktoś jest jakby zraniony i już jakby w danym momencie musi się zatrzymać na przykład, bo już nie może sobie na przykład czegoś wyobrazić. Albo faktycznie ktoś go zranił i musi się zatrzymać i zastanowić na przykład nad swoim sposobem myślenia, ale tutaj nie. Tutaj w porządku, wszystko jest w porządku pod tym względem. Ktoś zdecydowanie chce pokazać, tak się dobrze trzymam, ale mam blizny i w tym momencie muszę się zatrzymać, zanim wezmę na siebie jeszcze większy ciężar. Bo po 9 buław przychodzi 10 buław. Tam bierzemy na siebie ostateczny ciężar, który możemy donieść do celu, jeżeli starczy nam siły. To jest taki postój, jak przed wejściem na górę, albo gdzieś może nawet już prawie w trakcie. Może ktoś zatrzymał się u podnóża góry, zanim wejdzie do góry, ponieważ musi zebrać siły. Musi się trochę zregenerować przed kolejną walką, przed kolejnym wysiłkiem. Moi drodzy, kolejne postacie kobiece tutaj. I widzę, że one są w jakimś sensie połączone z sobą emocjonalnie. To jest 3 kielichów. Ciekawa jestem, bo nawet nie wiem, to jest nowa talia. Jak wygląda 3 kielichów w tej talii tu? Aż sprawdzę, bo czuję, że ma to znaczenie dla waszego czytania. Ma znaczenie to, żeby dokonać pewnego porównania między 2 podobnymi, ale nie takimi samymi sytuacjami. I to porównanie może trwać. Może się zdarzyć, że będziecie dość długo szukali odpowiedniego porównania, ale będziecie pewni, że możecie to zrobić, możecie dokonać pewnego porównania i znaleźć to, co jest wam potrzebne. Nawet jeżeli to będzie trwać i będziecie mieli poczucie, że wy musicie już przekopać wszystko,
co macie dostępne, żeby móc zrobić co trzeba, tak jak trzeba, porządnie. Może się zdarzyć tak, że będziecie musieli przejrzeć coś jeszcze raz, ale nie odpuścicie, bo będziecie pewni, że jest to właściwe działanie, nawet jak będzie was to męczyło i będziecie się zastanawiali, czy już coś przeoczyłem, czy już coś przeoczyłam, czy jeszcze nie, czy już inni patrzą i się niecierpliwią, czy jeszcze nie, ilu z nich się niecierpliwi, a ilu cierpliwie czeka. W pewnym momencie możecie poczuć zmęczenie, ale i tak cały czas nie będziecie odpuszczać. Tak jakby ta 10 buław była już naprawdę blisko. Była już naprawdę blisko. Moi drodzy, czasem jest tak, że szukamy jakiejś treści i możemy stwierdzić, że nie ma tej treści tak dużo, nawet jeżeli znaleźliśmy to, co jest nam potrzebne. Możemy porównać dwie sytuacje i zobaczyć, że w tej sytuacji, którą macie obecnie, do której teraz podchodzicie, jest dużo więcej treści, niż mogłoby być w podobnej sytuacji. 3 elementy i nic więcej, prawie. Jedna postać. Jakby jedna postać zmagała się z 3 różnymi elementami, albo gdzieś wypełniała się 3 kielichami, jakby wszystko było dla tej jednej postaci, ale nie. Nie tutaj. Tu nie jest jeden za wszystkich, ale wszyscy razem. Tu nie jest wszystko dla jednego. Jesteśmy razem, a nie osobno. Choć moglibyśmy się rozdzielić, to decydujemy, że jesteśmy wspólnotą. I wspieramy tego, kto już sporo podziałał, ale musi się chwilowo zatrzymać. Ale ten ktoś tutaj wie, czy ta grupa wie o tym, że one są za mną. Razem w emocjach i w razie czego będą wspierać emocjonalnie. I jak będzie trzeba, to przyjdą. Moje drogie strzelce, jeszcze dominująca emocja dla was na grudzień. Możecie usiłować znaleźć pewien spokój, wrócić do pewnego spokoju, wyciszyć się, tak jak tutaj, uspokoić do czegoś, co już kiedyś doświadczyliście, czego doświadczyliście i chcielibyście, żeby wróciło. To może być niepełny spokój, ale częściowo może wam się udać do niego wrócić. Koziorożce, co dla was w grudniu będzie istotne? O! Moi drodzy, istotni mogą być ci, co czytają z kart,
Czy to będą karty tarota, czy to będą po prostu kartki w danej czy innej księdze. To mogą być księgi, które będą stare, to mogą być karty, które są stare, albo takie, które mają taki element przeszłościowy, że tak to ujmę. Możecie wejść w rolę osoby, która będzie jak poważany mistrz duchowy, lub stać się kimś, kto będzie jak pokorny mnich, który wznosi ręce czy klęka przed takim mistrzem, albo będziecie obserwować innych w takiej właśnie sytuacji i będziecie mieć poczucie, że ci wszyscy, oni stanowią całość. Oni stanowią całość i potrzebni są wszyscy, żeby ta całość była. Że w tej sytuacji potrzebni są wszyscy, cała co najmniej trójka. Co najmniej 3 osoby są potrzebne, żeby sytuacja była taka, jaka jest, żeby można było o niej powiedzieć, że jest taka, a nie inna, że ktoś jest tym przewodnikiem, który zasiada i jest pasterzem, który wskazuje drogę owieczkom, nawet jeżeli tak naprawdę nie chodzi z nimi po tym polu. Ale może czuwa jakoś nad zagrodą. Jest tu hierarchia, moi drodzy. Hierarchia, która jest niezbędna do trwania całości. Nikt z tym nie będzie w grudniu dyskutował, a przynajmniej nie będzie to dla was w waszym życiu istotne. Ale czuję, że jeszcze jest jakiś inny, osobny temat. Osobny temat związany z potrzebą rozwiązania dylematu, albo już dylemat został rozwiązany i ktoś trochę za długo siedzi w tym miejscu, z którego powinien się ruszyć. Odwrócona 2 mieczy. Tu już, ja czuję, że już ten dylemat właściwie został rozwiązany, ale ktoś tak jakby nadal siedzi, nadal jest w tym samym miejscu. Jakby przyspawał się do tego miejsca, stopił się z tym miejscem i wyglądał prawie jak element rzeczywistości. Jakbyście chodzili po lesie i założyli na siebie kawałek drzewa, jakbyście się okryli mchem i wtopili się wręcz w przestrzeń, w której jesteście, jakby ptaki zrobiły sobie w waszych głowach dziuple. Jakbyście stali się nieodłączną częścią swojego środowiska w momencie, kiedy należałoby się jakoś ruszyć, bo ja czuję, że tu możecie za bardzo się wtapiać, wręcz znikać. Nie widać już waszych oczu, nie widać waszego spojrzenia. Może nie do końca chcecie patrzeć na rzeczywistość wokół siebie, pomimo że dylemat już został rozwiązany. Jaka rada dla was w tej sytuacji, drogie koziorożce? Co dla was? Nie mówcie sobie, nie mam siły. Poszukajcie siły lwa. Odzyskajcie ją, spróbujcie odzyskać siłę, nie chowajcie twarzy za zasłonką.
Nie pokazujcie swojej maski, tylko pokażcie twarz lwa. Możecie poszukać kogoś, kto was wesprze. To będzie jak partner, który jest inny, ale może symbolizować siłę. Może wskazywać nawet pewną agresję, mieć taki agresywny potencjał do działania, ale i godność. Poszukajcie czegoś takiego, poszukajcie tej siły, która była. Dominujące emocje w grudniu. O. Moi drodzy, zawstydzenie. Szybko to schowam, żeby się nikt nie zawstydził za bardzo. Może przychodzić do was pewien wstyd z przeszłości. Ale to jest taki wstyd z przeszłości. I on do was wraca w teraźniejszości, a tak naprawdę możecie go już zostawić za sobą. Wodniki. Co dla was? Co dla was w grudniu? Możecie lecieć do przodu na skrzydłach, uniesieni i pomagać lecieć komuś innemu, kto jest wam bliski, kto jest jak partner dla was. Kto was unosi do góry, kto wam pomaga lecieć do nieba, a kto nie. Kto mógłby być wsparciem, może materialnym, ale nie jest. Może to wszystko jest takie liche. To mogą być dwie postacie lub jedna. Macie tu rycerza i rycerza, rycerza mieczy i rycerza pentakli. Jeden w niebie, drugi na ziemi, ale karta jest odwrócona. Trudno wam być na ziemi, trudno wam działać na ziemi. Dużo łatwiej działać wam w niebie, idei, gdzieś wysoko, gdzieś daleko. Jakoś mnie to nie dziwi przy wodnikach, moje drogie wodniki. Wyjmę dla was radę w tej sytuacji, bo jakby tu są dwie strony medalu. Z jednej strony to, z drugiej strony tamto. Trudno jest mieć jednocześnie jedno i drugie. Rada dla was. Zatrzymajcie się na chwilę. Wstrzymajcie się w swoich działaniach. Zbierzcie to, co zgromadziliście w jednym miejscu. Z tego miejsca działajcie, ale najpierw potrzebny jest odpoczynek. Niech to się wszystko tak jakby uleży. To jest takie, przychodzi do mnie sformułowanie, że coś musi nabrać mocy urzędowej, jakby coś wymagało czasu. W tym momencie nie możecie ruszyć dalej, albo taka jest dla was rada bardziej, tak bym powiedziała, że nie powinniście ruszać szczególnie gdzieś dalej. Powinniście zgromadzić to, co macie, uporządkować to troszeczkę. Złożyć to wszystko do kupy, zanim ruszycie na zewnątrz tymi działaniami jeszcze dalej. Potrzebne jest pewne wstrzymanie, moje drogie wodniki. Drogie wodniki, jakie dominujące emocje dla was na grudzień?
Trudno będzie wam na początku rozpoznać, odczytać te emocje, które będą dla was kluczowe w grudniu. Ale jest to pewne poczucie niespełnienia, które już znacie. Takie właśnie opieranie się głową o policzek, łokciem o stół, ręka położona i leżąca swobodnie, ale jakby bez energii. Moje drogie wodniki, jest tu pewien brak. Ale emocje mają to do siebie, że przypływają i odpływają, i czasem okoliczności są takie, że nie wszystko może być idealnie, i wy w tym momencie macie świadomość tego, że nie jest wszystko tak, jakbyście chcieli. Brakuje wam poczucia spełnienia. I chciałabym wam coś poradzić w tej sytuacji. Zwróćcie uwagę na to, co macie. Na to, co już macie, nawet jeżeli to jest początek na drodze do posiadania jakiejś wartości. To coś już macie, skupcie się na tym, jakbyście dostali prezent, który jest jak ziarno, którego może się wiele rozwinąć. Początek czegoś, co może być na lata. To jest paź pentakli, giermek. To jest ktoś, kto jest na samym początku swojej drogi, na drodze materialnej, na drodze wartości. To są pentakle, to są wartości, to są pieniądze, to są rzeczy, które uważamy w jakimś sensie za cenne, ale nie w wymiarze emocjonalnym, umysłowym. Czy jako potencjał do działania, tylko chodzi tu o materię. Zwróćcie uwagę, co macie, jaką macie wartość, z czego może się coś więcej urodzić, co może się rozwinąć. Gdzie czujecie się, jakbyście biegali jeszcze w tenisówkach, nawet jeżeli już macie na przykład ponad 40 czy 50 lat. A może jest w waszym życiu ktoś, kto jest od was młodszy i potrafi inaczej patrzeć na to, co wy macie. Widzi naprawdę w tym wartość, której wy możecie nie dostrzegać z powodu poczucia niespełnienia. Nie mówię, że całkowicie to się skasuje, że zniknie to niespełnienie. Nie. Ale możecie trochę złagodzić, zwracając uwagę właśnie na to, o czym mówię. Rybki drogie, możecie poczuć, że obecny porządek was męczy i że należałoby może go zmienić, zrobić coś w taki sposób, co ktoś mógłby uznać za nieporządne, ale byłoby to coś po prostu zrobione inaczej, nie w tej kolejności, nie tak jak wszyscy się umówili, że trzeba. Dlaczego ryby mają być 12 znakiem zodiaku? Może powinniśmy porozmawiać w innej kolejności, popatrzeć najpierw na rybki, albo spojrzeć na nie jako na piąte na przykład. Zobaczyć w rybkach jakąś formę lwa. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało. Możecie mieć różne pomysły, które mogą się wydawać dziwne i reakcje mogą być różne na to, ale czemu nie? Można mieć.
I to, co wam gdzieś się nowego urodzi z emocji, jeżeli przyjdzie do was jakiś taki pomysł, który będzie bardziej wyrazem waszych emocji, to może on być źródłem radości dla was. Coś tu przychodzi bardzo pozytywnego emocjonalnie, drogie rybki. As kielichów. Jakby ktoś przynosił wam całą wielką michę dobrych emocji. I wy przytulacie tę michę i z niej wylatują motyle, jakby ktoś postanowił was obdarować całą masą emocji, które jednocześnie są niepodzielone, tylko są jakby źródłem emocji, początkiem i kwintesencją. To nie jest tak, że to wszystko jest porozdzielane, to jest jedno i z tego jednego może być dużo więcej. To was wypełnia. Albo może inaczej. To, że jesteście pełni tego jednego, tej dobrej emocji, może sprawić, że wypełniacie nimi świat. Nawet jeżeli nie wszyscy będą podzielali ten entuzjazm, jak będą mieli wrażenie, może będą mieli wrażenie, że może oni nie dostali tyle. Ktoś dostał dużo, jakby ktoś cały czas miał tę swoją filiżankę wypełnianą tymi dobrymi emocjami, a ktoś inny miał filiżankę pustą. Ktoś tu ma pełną, wielką filiżankę, ale ktoś ma poczucie, że dostał za mało. I to jest kluczowe. I to może być prawdziwe. Ktoś ma czegoś mniej niż ktoś inny. I to są bardzo podobne osoby. Mogą to być nawet bliźnięta, bliźniaki, bliźniaczki, osoby, które coś łączy, ale z jakiegoś powodu jedna osoba coś dostała, a druga nie. Może ta druga cały czas czeka. Jest tu pewien brak sprawiedliwości dotyczący równego podziału dóbr. Zobaczcie, to jest waga. Ktoś tutaj może nierozważnie rozporządzał tym czy tamtym. Jakby ktoś dał mnóstwo miłości jednej osobie, a druga nie dostała nic. I nie widać tej nierównowagi na pierwszy rzut oka, bo można mieć poczucie, że za chwilę to zostanie wyrównane, ale wcale nie musi. Chociaż jest na to szansa. Jeżeli cesarzowa dobrze zarządzi, ale może ona odwraca się od tej sytuacji, może ona uważa, że ktoś nie powinien czegoś dostać. Ktoś przyleciał i zgłosił, powiedział nie. Ona nie powinna tego dostać. Ja opiekuję się tymi, których mam pod sobą, a o tym kimś w ogóle nie myślę. I chcę mieć wpływ na to, co będzie potem. I chcę być widoczna, chcę zachować swoją postawę cesarzowej. I zasadniczo ten ktoś jest dobrze ustawiony, że tak powiem. Tu mamy kogoś, kto naprawdę jest dobrze ustawiony i zasadniczo dobrze się odnajduje na stanowisku, które piastuje. To będzie kobieta. Albo osoba, która po prostu się za kobietę uważa. Za taką
kobietę, opiekunkę na najwyższym stanowisku, taką cesarzową, która tu wręcz nie potrzebuje cesarza. Ona może się opiekować swoim cesarstwem w niezależny sposób. Ona nie musi stać obok kogoś. Moi drodzy, ja czuję, że są pewne niejasności tutaj w tych relacjach. I chciałabym coś wam poradzić. Jak warto byłoby, żebyście podeszli do tej całej grudniowej sytuacji. Przede wszystkim nie róbcie nic. Nie bądźcie perfekcjonistami, nie róbcie na siłę nic. Jak będziecie czuli, że nie macie już siły czegoś robić, to powiedzcie sobie, już wystarczy. Nie muszę być perfekcyjny, perfekcyjna, nie muszę być w tym momencie absolutnym mistrzem, absolutną mistrzynią, bo i tak więcej z tego nie dostanę, a mogę coś stracić. Jakby ktoś starał się tak pielić ten ogródek, żeby nawet jeden mały kwaścik tam nie został. Potem nikt nie zwróci uwagi na to, że ten chwaścik jest, czy go nie ma. Odradzamy w grudniu perfekcjonizm wam, rybki, drogie moje. A teraz jest jeszcze czas na dominujące emocje, na grudzień dla was. No cóż, moje drogie rybki, możecie spotkać się ze zniechęceniem, ale ta karta tutaj, pamiętajcie, jest bardzo pozytywna i fajna, naprawdę. Nawet jeżeli zniechęcenie będzie gdzieś tutaj dominowało, zniechęcenie, rozczarowanie, przygaszenie, zrażenie, możecie się z tym też spotykać, możecie to widzieć gdzieś wokół siebie. Jakby ktoś naprawdę chciał się uczyć jeździć i chciał świetnie jeździć, no ale znowu się poślizgnął gdzieś i wywrócił. Ale tak jak mówiłam, nie wszystko musi być robione perfekcyjnie, idealnie i po mistrzowsku w grudniu. Możecie przyglądać się temu zniechęceniu i zastanawiać, skąd ono wynika. I skupiać się na tych emocjonalnych ziarnach, które mogą rozszerzyć się na cały świat, moi drodzy. Polecieć gdzieś w powietrze i wyjść na pierwszy plan. Wszystkiego dobrego, rybki. Moi drodzy, kto dotrwał aż tutaj lub włączył sobie tę osobną, to dowie się czegoś jeszcze. Co tu jeszcze dodatkowego będzie istotnego w grudniu dla nas wszystkich? Ja czuję, że będzie tych sporo różnych emocji i te emocje wam tu pokażę. Proszę bardzo. Niespełnienie, które już było w jednym ze znaków, powrót do pewnego niespełnienia może się pojawiać i wychodzić na pierwszy plan. Pewien rodzaj braku. Jednocześnie niejedna osoba może mieć poczucie, że my jako grupa możemy czuć się w pewnym sensie zdesperowani. Jakby w każdym momencie moglibyśmy zostać odcięci. Jakbyśmy tracili kontrolę. Byli w potrzebie i zaczynali szaleć. Możemy mieć poczucie, niejedna osoba może mieć poczucie, że brakuje jej kreatywności, że nie wie, jak coś zrobić, jak coś stworzyć, i to wpływa na ten
to poczucie zdesperowania i niespełnienia. Ale poradźmy jakoś sobie z tym wszystkim, lepiej lub gorzej, ale z kartą pomocniczą. Moi drodzy, odwrócona piątka denarów. Widzicie tych ludzi, którzy idą w śniegu? Na zewnątrz, poza kościołem, świątynią, innym ciepłym miejscem, mniej lub bardziej ciepłym, w którym jest światło. Można zdecydować, żeby wejść do środka, nie skupiać się na tym, czego nie mamy, jakiej sprawności nie posiadamy i spróbować się chociaż odrobinkę ogrzać. Nie czuć się takimi biednymi, bo ci, z którymi idziecie, mogą wam nie móc pomóc. Że trzeba przekroczyć jakiś próg, wejść w jakąś inną przestrzeń, żeby tam zaznać ciepła i znaleźć wartości, których na zewnątrz znaleźć nie można. Nie zawsze w każdej przestrzeni znajdziemy wartości. Ci ludzie dosłownie czują się i są biedni. Żeby wyjść z takiego poczucia biedy, czy nie tylko poczucia, czy tylko autentycznej biedy, trzeba wejść na początek do ciepłego miejsca, gdzie jest światło. Wszystkiego dobrego na grudzień nam życzę. Cześć, pa.